Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj będę piekła piernika. Piernik taki bardzo szybki i mam nadzieję, że jest bardzo łatwy. Nie jest to piernik dojrzewający czy coś. Nie, to jest po prostu najzwyklejszy, szybkie takie ciasto, taki piernik, który można sobie samemu zrobić w domu i dla pań, które naprawdę nie za bardzo potrafią coś tam upiec, ale myślę, że ten na święta na pewno mi się uda, a tym bardziej, słuchajcie, że jak byłam ostatnio w sklepie, jak zobaczyłam, że ciasta kosztują około ponad 40 zł za kilogram, więc myślę, że takie właśnie łatwe przepisy dla osób, które nie mają dużego budżetu domowego się naprawdę i nie potrafią tak dobrze piec, myślę, że na pewno się przyda. Od czego zaczynamy? Już Wam mówię pierw, co będzie mi potrzebne. A wszystko ma temperaturę pokojową. 400 ml kefiru, mój taki jest nawet dość gęsty. Później pół szklanki oleju, szklanka 250 ml, tak 100-125 ml oleju będzie nam potrzebne. Później taką łyżkę przyprawy do piernika. Teraz jeszcze coś powiem o przyprawie do piernika. Słuchajcie, ja już wąchałam bardzo dużo przypraw do piernika i powiem Wam, że każda z nich ma inny zapach. Nieraz na przykład ktoś mówi, a ten piernik mi nie smakował. Czasami jest tak, że właśnie przyprawa do piernika sprawia to, że coś nam nie, właśnie piernik nam nie smakuje. Kupmy sobie 2 przyprawy z różnych firm i przed pieczeniem piernika, one nie są drogie, po prostu powąchajmy i zobaczmy, która nam naprawdę podejdzie, bo naprawdę mają różne. I tej przyprawy będzie nam potrzebne tak około łyżka stołowa. 1 jajko, 2 szklanki mąki pszennej, mam tutaj 405 mąkę, pszenna, przesiana już. Do tego mam niecałe pół szklanki cukru. Do tego będzie jeszcze nam potrzebne, tu mam 2 łyżki miodu, ja go zaraz troszkę roztopię w mikrofali, bo jest za gęsty. Później 2 łyżki miodu i 2 łyżki kakao. I to wszystko. Także ja roztapiam miód i zaraz do Was wracam. Piekarnik sobie już włączyłam na 180 stopni, grzałka góra-dół i będę piekła piernik na, w ogóle wszystkie prawie ciasta piekę na takiej blaszce z oczkami, bo wtedy ciasto też fajnie piecze się spod spodu. Na środkowej wkładam ją specjalnie, bo piekarnik już mi się grzeje. Tak jak mówiłam, bo to będzie szybkie ciasto. I tutaj dodajemy wszystko to, co jest pierw płynne. Mam nadzieję, że uda mi się wymieszać to łyżką. Jeżeli nie, to użyję miksera. 1 jajko. Tak. Olej. Miód, i ja dam jeszcze troszkę kropelek olejku migdałowego, ale możecie dodać albo nie, to jest opcjonalnie. I tak jak mówiłam, specjalnie tutaj otworzyłam 2 opakowania przyprawy do piernika. Jedna i druga ma inny smak. Ta znów jest jeszcze nawet z cukrem. Ta jest bez cukru i obydwie pachną inaczej. Więc dlatego właśnie mówię, musicie po prostu dobrać sobie. Dam tutaj, tu jest mąka. Do mąki dodam tą, bo ta jednak mi jakoś tutaj ładniej przyprawa do piernika. Taką czubatą łyżkę. Około, mówię, około ile tutaj jest? 10 gram, 10-15 gram. Tak, do tego nie wiem czy mówiłam, 1,5 łyżeczki sody. 1,5 łyżeczki sody. Tak. 1 i pół. 1,5 łyżeczki sody. I cukier.
Tak, i to wymieszamy. Mąkę już mam tutaj przesianą, a i kakao. Widzicie? I kakao. Raz, płaskie łyżki. Raz i dwa. O, i teraz to wszystko wymieszamy i zaraz będziemy mieszać. I będziemy mieszać tutaj. Nieraz piszecie, że coś za krótko mieszam. Słuchajcie, ja nie mieszam za krótko, tylko po prostu filmik jest cięty, bo tak by było to okropnie długo. I słuchajcie, już mówiłam, bardzo szybki przepis. Nie będę dawać tutaj żadnych powideł. Powidła do tego ciasta akurat będziemy dawać powidła. Będziecie chcieli, upieczecie, przekroicie i przełożycie powidłami, co tam tylko sobie zażyczycie. I teraz tak. Dajemy to do blaszki. Ja mam blaszkę keksówkę, ona ma chyba 8 albo 9 cm wysokości i to jest blaszka 12 cm na 20. Ona jest taka dość wysoka, ale myślę, że może być też blaszka tak do 25 cm. Taka keksówka. I będziemy piec około 50 minut. Tak jak zawsze mówię, nie skracamy czasu pieczenia. Jeżeli by się zaczęło przypiekać, zmniejszamy o 10, o 15. Po prostu trzeba kontrolować. I pieczemy do suchego patyczka. Chyba żebyście wcześniej mieli suchy patyczek. No to tak. Ale nie sprawdzajcie szybciej niż po 30 minutach. I węduję do piekarnika. I wracam do Was. U mnie piernik był nie 50 minut, ale 60. Może dlatego, że po prostu wyrósł bardzo wysoko w górę i jednak potrzebował troszeczkę 10 minut dłużej. Cały czas była 180 stopni temperatura, grzałka góra, dół. Podejrzewam, że gdyby blaszka była taka nie 20-25 cm, to mogłoby być 10 minut krócej. Tak wyrósł. Tu mi troszkę pękł po tej stronie, pokażę. No trudno, nic nie szkodzi. Ktoś kiedyś mi napowiedział, że jak ciasto pęknie, to znaczy, że się do mnie uśmiecha. Więc właśnie tak się do mnie uśmiecha moje ciasto. Poczekamy chwilę, jeszcze się z Wami połączę, jak będę kroić, jak przystroić. No słuchajcie, naprawdę tutaj można i lukrem, i czekoladą. No jak tylko kto tam będzie chciał. Ja oczywiście jak do Was wrócę, bo jak będę przystrajać, to i tak, żeby on był, nawet można tylko cukrem, pudrem posypać. Można go przeciąć, przełożyć naprawdę czym tam chcecie. Także będziemy się widzieć, jak on wystygnie, żebym przekroiła i pokażę Wam, jak wygląda w środku. No i wyciągam z foremki. Wyciągam już po 5 minutach wyciągam z foremki po prostu za papier. Delikatnie odsłoniłam. I teraz przekroimy i zobaczymy, jak wygląda w środku. Ale jest jeszcze ciepłe. Jeszcze jest ciepło i się będzie źle kroić. No ale chcę Wam pokazać, jak wygląda w środku. O, proszę. Jest mięciutkie, naprawdę. Jakie? Bardzo puszyste.
bardzo fajne, tylko jest jedno ale. Jeżeli ktoś lubi słodkie ciasta, to dajcie troszkę więcej cukru. A ja nie będę dawać więcej cukru, dlatego że ja jeszcze posmaruję może jakimiś konfiturami i na pewno poleję czekoladą. Także jak będę lała czekoladą, a i tak będę lała gorzką. Patrzcie, jakie fajne. Naprawdę bardzo dobre. Bardzo mięciutkie. Nie wiem, jak to wam pokazać, ale ono jest jeszcze ciepłe. Ale rozpływa się w ustach. Pyszne. Naprawdę pyszne. Polecam. Polecam dla tych, co nie mają czasu, bo naprawdę warto. Także jak wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa.